Cześć, witam Was na kanale SmartTest. Dzisiaj kolejna propozycja urządzenia marki Technisat. Tym razem będzie to odkurzacz pionowy. Jest to model Technimax AS1. Zanim sobie przejdziemy do rozpakowania tego zestawu, to może kilka informacji technicznych. Jak widzicie, tutaj na opakowaniu mamy takie najważniejsze informacje wyszczególnione, czyli siła ssąca 25 000 paskali, obroty silnika 120 000, wymienna bateria, tutaj jest 28,8 V. Od razu możecie zobaczyć, że taka bateria pozwala na 60 minut pracy tego odkurzacza. Mamy zastosowane filtry HEPA, tutaj kategorii 13, wyświetlacz LEDowy, przyciski tutaj sensoryczne, dotykowe na samym odkurzaczu. To jeszcze rzut oka na pozostałe informacje, jakie znajdziemy z tyłu opakowania. No i tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na silnik, który jest bezszczotkowy w tym odkurzaczu. To jest na pewno plus. Następnie mamy właśnie te filtry HEPA 13 kategorii. Waga samego urządzenia to jest tylko 1,4 kg. Moc ssania maksymalna 300 W. Wydajność zasysania, czyli tego ciśnienia różnicowego, to jest maksymalnie 25 000 paskali. Mamy 3 tryby pracy tego odkurzacza, czyli tryb Eco, normalny oraz turbo. I zbiornik na kurz w tym odkurzaczu to jest 0,8 litra. A tak się prezentuje sam odkurzacz już po wypakowaniu z pudełka. Tu są wszystkie jego elementy. Do tego jeszcze oczywiście jest stacja ładująca wraz z podstawą i to Wam zaraz pokażę. Natomiast zaczynamy od odkurzacza. Czyli w zestawie znajdziemy odkurzacz, aluminiową rurę ssącą. Mamy tutaj wąską szczotkę szczelinową, dyszę dwufunkcyjną, no i główna szczotka do odkurzania z podświetleniem LEDowym. I zauważcie, to się bardzo rzadko spotyka w przypadku odkurzaczy pionowych. Mamy dodatkowy elastyczny wąż do odkurzania w trudno dostępnych miejscach. To Wam też za chwilę jeszcze pokażę. Specjalny przyrząd do czyszczenia szczotki, do usuwania włosów, rozcinania z tej szczotki oraz zestaw 3 dodatkowych filtrów HEPA, które otrzymujecie już od razu w zestawie wraz z odkurzaczem. Jest też instrukcja obsługi w kilku językach, oczywiście też w języku polskim. No i teraz może zobaczmy sobie budowę i wykonanie tych poszczególnych elementów, akcesoriów z zestawu. No i zacznijmy od budowy i wykonania samego odkurzacza. Oczywiście całość tutaj wykonana z tworzywa sztucznego. Pojemnik na odpady, który znajduje się w tym miejscu, jest przeźroczysty. I jeżeli chodzi o jego opróżnianie, to jest ono praktycznie bezobsługowe, ponieważ wystarczy, że przechylimy odkurzacz, przyciskamy jeden przycisk na obudowie i opróżniamy sobie ten pojemnik, nie musząc tutaj nic praktycznie dotykać, brudzić się. Oczywiście możemy też zdemontować w ten sposób cały pojemnik i wówczas takim pojemnikiem podejść do kosza i też sobie go opróżnić, więc też taka możliwość jak najbardziej istnieje. W tym miejscu mamy też w pojemniku oczywiście filtry i teraz zobaczcie, możemy taki filtr sobie zdemontować. On składa się tutaj z dwóch elementów, czyli tej siatki tego filtra zewnętrznego, wykonanego tutaj z metalu oraz wewnątrz mamy właśnie ten filtr HEPA i takie filtry, jak widzieliście, są też zapasowe w zestawie. Ten element możemy oczywiście myć pod wodą, wyczyścić, wysuszyć, natomiast filtr sobie wymieniamy na nowy. Montaż również bardzo prosty, po prostu wsuwamy tutaj filtr w odpowiednie miejsce, no i całość zapinamy do naszego odkurzacza. W tylnej części odkurzacza oczywiście znajduje się silnik, przycisk Power do uruchomienia odkurzacza. W dolnej części odkurzacza mamy baterię i tą baterię też możemy sobie bardzo łatwo zdemontować, zobaczcie, w ten sposób i na przykład jeżeli byśmy sobie dokupili drugą taką baterię, to możemy podczas pracy takie baterie wymieniać. Natomiast oczywiście jeżeli chodzi o samo ładowanie, to możemy tą baterię ładować bez demontażu z odkurzacza, po prostu wpinając cały odkurzacz do stacji ładującej, co Wam za chwileczkę pokażę. Teraz tylna część, tutaj mamy wyświetlacz, jeszcze zabezpieczony folią. I teraz może uruchomimy sobie ten odkurzacz, żeby Wam pokazać te funkcje wyświetlacza. Uważajcie, bo będzie nieco głośno.
Czyli uruchamiamy odkurzacz, zapala nam się wyświetlacz i teraz zobaczcie, na wyświetlaczu mamy informację o poziomie naładowania baterii. Następnie mamy informację na przykład o zablokowanej szczotce, o niedrożności kanału ssącego lub też możemy tutaj mieć jakieś informacje o błędach. Poniżej mamy siłę pracy naszego odkurzacza, to jest poziom najniższy, gdzie mamy 3 kreski, następnie poziom średni, 6 kresek i poziom najwyższy, czyli maksymalnie 9 kresek. Dodatkowo jest też tryb auto, gdzie odkurzacz sam będzie sobie dobierał tą siłę ssącą w zależności od powierzchni, jaką będziemy odkurzali. Na razie sobie wyłączymy nasz odkurzacz i jeżeli chodzi o jego konstrukcję, budowę, to tak naprawdę tutaj jest tyle. Do odkurzacza w tym miejscu wpinamy albo rurę ssącą, albo właśnie tą rurę teleskopową, która jest w zestawie. Jak się wpina takie urządzenia? Po prostu wpinamy w ten sposób i możemy sobie dopiąć do takiej rury powiedzmy tą szczotkę mniejszą i dzięki temu możemy odkurzać sobie dowolną powierzchnię. Jeżeli chodzi o demontaż takich akcesoriów, to po prostu przyciskamy przycisk i wyjmujemy sobie szczotkę. Podobnie jeżeli chodzi o demontaż tego węża, przyciskamy przycisk i wysuwamy sobie ten wąż elastyczny. Jeżeli jesteśmy przy tej szczotce, to od razu wam powiem, że ona jest regulowana, czyli albo mamy tutaj tą szeroką szczotkę ssącą, albo też możemy sobie tutaj przycisnąć i wysunąć ją w ten sposób, gdzie będziemy mieć tutaj te miękkie włókna do odkurzania jakichś delikatnych powierzchni. Wstawka szczelinowa wygląda w ten sposób, czyli długa, wąska. Myślę, że wszędzie będziemy mogli się nią dostać. Oczywiście całość wykonana z tworzywa sztucznego. No i teraz sobie przejdę do tej głównej szczotki do odkurzania. Zobaczcie. Oczywiście szczotka również wykonana z tworzywa sztucznego. Wewnątrz mamy tutaj elastyczny przewód, wąż, dzięki czemu możemy sterować szczotką praktycznie tutaj, jak widzicie, w każdej płaszczyźnie. Z przodu przeźroczysta tutaj pleksa, żebyśmy widzieli, jak ta szczotka tam pracuje. Widzimy, czy nie została ona tutaj gdzieś zablokowana. Jeżeli chodzi o tą samą szczotkę obrotową, to składa się z 2 elementów, czyli mamy to miękkie włosie w kolorze niebieskim oraz tutaj gumowe elementy w kolorze czarnym, które świetnie zbierają wszystkie zanieczyszczenia z dowolnej powierzchni. Po bokach tutaj wszędzie uszczelki, miękkie, nierysujące powierzchni. Kółka wykonane z tworzywa sztucznego, lekko podgumowane, więc też nie powinny wam niczego rysować. Działają całkiem tutaj przyzwoicie. W tym miejscu mamy możliwość odblokowania tutaj tej szczotki i wyjęcia na przykład tego modułu do wyczyszczenia. Jeżeli by nam się tutaj wyobierały jakieś włosy, jakieś nitki, to możemy to wszystko bardzo łatwo usunąć za pomocą tego nożyka, narzędzia, które jest w zestawie. I później oczywiście w ten sam sposób sobie składamy całość, montujemy szczotkę, zabezpieczamy tutaj w ten sposób i możemy dalej z tej szczotki korzystać. Na froncie, w tym miejscu, jak widzicie, są 4 diody LED doświetlające powierzchnię, którą będziemy odkurzali. Szczególnie przydaje się to, gdy odkurzamy na przykład gdzieś pod meblami, gdzie jest ciemno, gdzie nie możemy wszystkiego dokładnie zobaczyć. Wówczas te diody są naprawdę niezastąpione. Tyle, jeżeli chodzi na razie o tą szczotkę. Za chwileczkę zobaczycie sobie działanie tego odkurzacza w praktyce. Natomiast teraz chciałem wam jeszcze pokazać ten stojak, tą stację ładującą. Stacja ładująca również przychodzi oczywiście w elementach, które musimy później sobie poskładać i składa się z następujących części. Czyli mamy tutaj podstawę. Podstawa jest wykonana z tworzywa sztucznego, lekka, ale jak widać bardzo stabilna. Następnie mamy tutaj aluminiowe łączniki, czyli to ramię, na którym ta stacja będzie zamontowana. Ten łącznik tutaj jest w tym miejscu. No i górna część stacji, do której będziemy oczywiście wpinali nasz odkurzacz. Część, w której znajduje się po pierwsze złącze ładowania wewnątrz baterii i wejście zasilania tutaj od mojej prawej strony. W zestawie oczywiście jest też zasilacz, który musimy podłączyć do stacji i w ten sposób sobie oczywiście
ładujemy nasz odkurzacz. Jeżeli chodzi o napięcie tego zasilacza, to jest 36V, 0,5 A, 18W. A tak się prezentuje już odkurzacz zamontowany w tej podstawie, tej stacji ładującej. Jak widzicie, nie potrzebujemy tutaj żadnych wkrętów, nie potrzebujemy nigdzie nic wiercić, żeby ten odkurzacz sobie zamontować. Po prostu stawiamy go w tej stacji. No i oczywiście, jeżeli mamy podłączoną tą stację do źródła zasilania, to ładujemy sobie tutaj nasz odkurzacz, więc ta stacja może być cały czas podłączona do źródła zasilania i cały czas może ładować baterię w naszym odkurzaczu, tak żebyśmy w każdej chwili byli przygotowani do odkurzania, do sprzątania jakiejś powierzchni. Teraz sobie przejdźmy już do testów praktycznych. Mamy tutaj różne zanieczyszczenia, piasek, kawa, bułka tarta, herbata. Rozsypiemy to oczywiście na podłodze, no i zobaczymy, jak z takim brudem poradzi sobie odkurzacz Technisat. I teraz zobaczcie, wszystkie odpadki znalazły się w pojemniku. To teraz zobaczcie, jak odkurzacz radzi sobie na dywanach. I teraz kolejny dywan, moc maksymalna odkurzacza. Teraz jeszcze poziom pośredni. I teraz chciałem Wam pokazać, jak możemy bardzo łatwo manewrować tym odkurzaczem i odkurzać na przykład pod meblami. Teraz zobaczcie zastosowanie tego węża elastycznego. To teraz zobaczcie sobie jeszcze z bliska pracę samej szczotki oraz to podświetlenie LEDowe, w jakie ta szczotka została wyposażona. I to by było tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o tą recenzję odkurzacza Technisat. Najważniejsze cechy tego odkurzacza to dobra jakość wykonania, duża moc sąca, łatwe manewrowanie tutaj tym odkurzaczem, lekka konstrukcja, prosty system opróżniania pojemnika na odpadki oraz stacja dokująca z ładowaniem baterii odkurzacza. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!